Wczoraj udało mi się pokonać całą drogę z Bishop do Chester z Bruce'em, który odwiózł mnie pod same drzwi kościoła luterańskiego, który pozwala hajkerom biwakować na tyłach. Spędziłam tam właśnie noc, a teraz będę próbować dalej dostać się na północ, kontynuować drogą 89, bardzo widokową, do Mount Shasta i potem Klamath Falls i Fish Lake. Taki jest plan. Źródła rzeki Sacramento. Moi podwoziciele się tu zatrzymali, żebyśmy obejrzeli, jak rzeka Sacramento wypływa prosto ze skał. Jestem na mili 1817 PCT. Tutaj spędziłam noc. Jestem w Parku Narodowym Crater Lake. Dojechałam tutaj wieczorem o 18:18. Byłam przy drodze. Podeszłam 2 mile i okazało się, że dalej i tak nie pójdę, bo jest cała masa śniegu. Tu jest taki placyk bez śniegu, ale wokół jest 1,2 m. Nawet nie było widać skrzyżowania szlaków, bo pierwsze 2 mile były znakowane, ale potem rozchodziły się jakiś tam jednodniowy z PCT. No i PCT oczywiście jest zupełnie nieuczęszczany, a niestety nawigacja w moim telefonie właśnie przestała działać, więc nie ma mowy o tym, żebym kontynuowała w tym śniegu, w którym nikt nie chodzi. No i rozbiłam się tutaj i będę wracać. Co będę robić dalej, to muszę jeszcze postanowić. No bo wszędzie jest generalnie pełno śniegu i miałabym ochotę na coś zupełnie innego. No może właśnie to zrobię. Powiadomię Was później o rozwoju wypadków. Na razie. Chciałabym, żebyście byli na bieżąco, więc opowiem Wam, co się działo dalej. Z Crater Lake pojechałam autostopem, nie wiedząc właściwie, gdzie jadę. Ed, który zabrał mnie stamtąd, zabrał mnie do Eugene, to jest właśnie dom Eda. Ed to narciarz, który był tam przez kilka dni na wycieczce, no właśnie narciarz. Było tak strasznie dużo śniegu, że nie byłam w stanie przez to przejść, głównie dlatego, że mój GPS w telefonie przestał działać i nie byłam w stanie znaleźć szlaku, więc zeszłam stamtąd, przyjechałam do Eugene, a w międzyczasie skontaktował się ze mną Kazik, który mieszka w stanie Waszyngton niedaleko Seattle i zaproponował mi schronienie, dlatego za godzinę jadę na stację, na dworzec autobusowy i jadę do Waszyngtonu. Jestem z powrotem na szlaku. Zaraz opowiem Wam wszystko, jak to się wszystko potoczyło. Tylko wejdę na szlak. No to jestem na szlaku. Tam kawałek dalej jest Fish Lake, to jest Trailhead w południowym Oregonie. Tutaj właśnie wracam na szlak. Nie w Crater Lake, tam to zupełnie się nie udało. Z powodu śniegu, z powodu tego, że nie działał GPS, a także z powodu mojej choroby. Okazało się, że złapałam giardię. Wiem gdzie, w tym paskudnym strumyku na końcu pustyni Mojave. Wiedziałam, że ta woda jest niedobra, no i trochę czasu minęło i to się wszystko uaktywniło, dlatego wzięłam aż 12 dni wolnego w sumie. Podróżowałam autostopem aż do Seattle, do Eugene, a z Eugene do Seattle dojechałam autobusem. Tam spędziłam u znajomych tydzień, podleczyłam się, zdiagnozowałam, a dzisiaj jestem już na szlaku. Wczoraj pojechałam autobusem z Seattle do Medford. Autobus spóźnił się 6 godzin, spędziłam kilka
pozostałych godzin nocy na ławce na przystanku autobusowym w Medford. Tam spotkałam chłopaka, który akurat jechał do White City, do miejsca, w którym ta droga, która tutaj jest, się rozgałęzia z drogą do Crater Lake. Także zabrałam się z nim na skrzyżowanie, złapałam stopa w minutę o 5 rano, rewelacja po prostu. Jechał facet, który idzie akurat na tamtą sąsiednią górę na wycieczkę, jest sobota rano, więc ludzie chodzą na wycieczki. No i co? I ogromnie się cieszę, że jestem z powrotem na szlaku, że będę mogła jakiś wreszcie dystans zrobić. Choroba nie była fajna, nie było fajnie być poza szlakiem. Z drugiej strony w tym czasie stopniało bardzo dużo śniegu, więc jeśli jeszcze teraz trochę stopnieje, kiedy będę szła na południe, powinno być już w miarę, chociaż Sierra nadal jest fatalna, ale to co po drodze, to powinno być już ok. No więc zjem śniadanie i ruszam, jest godzina 6:16, a data to 22 czerwca. Wczoraj był pierwszy dzień lata, dziś już dzień będzie odrobinę krótszy od tego najdłuższego, który był wczoraj. To biorę się za śniadanie, pakuję i spadam na szlak. To było bardzo długie 100 mil. Dziś dzień 51 i osiągnęłam 800 milę wreszcie. Ważne, że jest. Teraz będę się cieszyć rozpoczęciem 9. setki. Mam trochę kłopotu z liczeniem w tył. Jest mila 1763. No ale myślę, że sobie poradzę. Oregon, las. Jest naprawdę pięknie. Bardzo się cieszę, że jestem na szlaku i że właśnie zrobiłam 11 mil nowego odcinka. Super. I tak wygląda Oregon. Całkiem fajnie, bardzo spokojnie. Miła odmiana po Sierrze.
Wszystko, co nie jest żywo zielone, jeszcze niedawno było pokryte śniegiem. To jest Mount Ashland. Dziś cały dzień idę pod górkę, jestem wykończona. Jeszcze kawałek pod górkę. No i jest granica Oregonu i Kalifornii. Zupełnie nie tak, jak sobie to wyobrażałam, ale to jedna z 2 granic na całym szlaku. Do Oregonu jeszcze wrócę, a teraz czeka mnie cała reszta Kalifornii. Wygląda tak samo jak Oregon.